tej czerwonej chacie. Ciao. Ole wojny. Widzisz, że on gryzie? Szczeka strasznie. No i mamy już następny dzień. W międzyczasie dołączyło do nas dwóch muszkieterów. Mikołaj Cześć. i Wojtek, który jeszcze śpi w namiocie. Powiem wam, że była to najlepsza noc jak do tej pory. Po pierwsze było mi bardzo ciepło, po drugie nie było mokro, a po trzecie mogłem wyprostować nogi. Ale głowę mam zimno. Mamy śniadanko, dwie bułki, pesto i jedna mozzarella. Tutaj Mikołaj Albo dowiózł. palnik, albo... Cześć. Wojtuś, co robisz Wojtuś? Klej gryzowy, ale może nie wyjść, zobaczymy. Okej, a ty Kuba? Ja sobie dolewam wodę do chyba. Dodaj klej. Okej. Daj, Daj wiesz co, bo on ogólnie to działa tak, że jak masz... Tutaj dwóch muszkieterów ładnie spakowanych, wszystko ogarnięte, a tutaj dwóch leniuchów, jeden, drugi i zobaczcie to! Namiot rozstawiony, rzeczy porozwalane. No i rozpoczynamy dzisiejszą traskę. Nie mam pojęcia jaki jest dystans, przewyższenie około 1500. Kierujemy się w głąb doliny i musimy skręcić tam w lewo. I chcemy spać w chatce na wysokości 2100 metrów. Czekamy na chłopaków teraz, ponieważ wyszliśmy trochę wcześniej niż oni. Kupiłem sobie kolejny napój mojej ulubionej firmy, także... Znowu nie trafiłem. Tragiczne to jest. Jakaś Coca-Cola czy coś. Zobaczcie, tutaj idzie nasz szerpa, drugi szerpa, trzeci szerpa. Influencer z takim malutkim plecaczkiem, najlżejszym, żeby się nie przemęczyć. Zobaczcie jaki ładny wodospad. Tam jest taki basenik i za chwilę będziemy się do niego ładować z Mikołajem. Jesteśmy już po kąpieli i zobaczcie co tutaj mamy. Trzeba się doładować węglami. Reksie. No. Coś wspaniałego. I zaczęliśmy już podejście, które jest całkiem intensywne, bo mamy do pokonania 2200 metrów, z czego na tym odcinku jest 850 metrów przewyższenia. Na drogowskazie jest napisane 2 godziny 15. Na poprzednim nagraniu tego nie widać. Wyciągnąłem kamerę, bo był taki płaski odcinek. Ale ta trasa wygląda mniej więcej w taki sposób. Takie strome zakosy. Można powiedzieć, że schody. Jak widzicie, robota influencera to nie jest pozerka. Dawaj Mikołaj, ustawiaj się, teraz ty. Działa od backstage'u. No. Jest.
No i jesteśmy na wysokości 1900. Ostatnia prosta, zostało nam 200 metrów do schroniska. Robimy ostatniego pit stopa. Jak też widzicie, jest nasze miejsce docelowe, czyli to schronisko, a konkretnie jej czerwona chatka, która stoi obok. Jak tam, Mikołaj, myślisz, że nas wpuszczą, bo podobno chatka jest w jakiejś Nie, ja przebudowie? myślę, że będziemy spać na dworze pod śpiworem. Już się przygotowuję na to. Jesteśmy już pod schroniskiem, wysokość 200. Teraz uwaga, pokażę wam, gdzie dzisiaj śpimy. Nasz nocleg będzie w tej czerwonej chacie. Pokażę wam, jak to wygląda w środku. Zobaczcie. Tutaj mamy 9 łóżek, stół, krzesła i jakieś jedzenie, to najprawdopodobniej ktoś zostawił. I z takim widoczkiem się jutro obudzimy. Coś pięknego. Zobaczcie, tak wygląda schronisko w środku. Tutaj mamy jakiś barek, tutaj nagrzewnica, piecyk, takie lepsze menu. Jesteśmy jedynymi osobami w tym schronisku, także mogliśmy sobie pozwolić na rozrzucenie naszych bagaży na podłodze, na ławce. Dostaliśmy również prezent od ziomka z Ukrainy, którego poznaliśmy. Taka szyneczka dojrzewająca. Pyszna, Zaraz będę... pyszna. Pyszna? Mówisz, że pyszna? Taka dobra była. Ja ją zaraz będę testował, także mam nadzieję, że potwierdzi się to, co Mikołaj powiedział i że fajnie będzie się komponować z moją kanapką, bo mam jeszcze 3 bułki. Mamy ukrojoną kiełbaskę. Testujemy, patrzymy, czy Mikołaj miał rację. Zajebisto. Przepyszno. I teraz każdy ma z nas jeden ruch. Okej, no. Czuję, że mogę to wygrać. Tak? Poczekaj. Najpierw wybierasz. Wezmę tą. No weź zobacz. A bo ja mówię, no dobra, ale to i tak ja muszę oddać, nie? Tu pokazuję. I teraz liczymy punkty. O, ty. No i co? No to, bo to się nie liczy. No. Powiem wam tak, jest temperatura na minusie, wieje chłodny wiatr, ja mam na sobie krótkie spodenki i tu mamy schronisko i w schronisku istnieje opcja, żeby wykupić 5 minut ciepłego prysznica za 5 euro, ale można też wziąć zimny prysznic, który jest darmowy, a woda jest pozyskiwana ze strumyków, które tutaj płyną, tam chociażby jest jeden, także będzie ogień. Ja już wykąpany, umyty. Była to najszybsza kąpiel w moim życiu. Woda miała około 0 stopni, tak bym powiedział. Wojtek też poszedł się umyć, ale pokażę wam, co robią chłopaki, nie? Bo No to jest co, no. niesamowite. Kwestia higieny, tak? Nie będę w jakiejś lodowatej wodzie się kąpać. Jak mam iść spać jeszcze w zimnie, bez przesady. No, nie ma co tu robić. Czekaj, czego? Nie ma co tu robić. Zawsze to mówiłem. Bardzo dobre chusteczki Klinik. Polecam serdecznie. Bardzo dobrze mi na stopy. Czujecie to? Ja też nie. Albo najpierw zrób ogień. Ale to jest pająk! A, już wiem. Jebani, to jest duży. Dobra. Daj za dużo. No, trochę wyjmiemy. No to trzeba będzie zużyć, to zgnije. Poproś. Proszę, mógłbym A jasne, oczywiście, oczywiście. Jeszcze chwila, chłopaki. Ale będzie herbatka. Dobra? Czekaj, damy dalej ten? Jest dla mnie herbatka. O, to będzie taka herbatka z mąką. Nie! Dobra, zostawiłem mu makaron. Będziesz mieć włoską herbatę. Czy próbujesz do mnie dopasować? Oj, spadły 3 kolejne. Bro, no trudno. Jak potem umiemy to. Wiesz to? Dobry makaron. No. Dobra. Ręką i tu robimy to. No ale content, co? Kontencik będzie na filmik. Dobra. O, polej oliwką, polej Jezus, oliwką. dobra. Czekaj. Może najpierw przetestujcie tego tuńczyka, czy jest dobry. No ale to jest nowy. Czy to nie jest nowy? To jest nowy. Ojoj. Jak ty to wymieszasz teraz? No spokojnie, spokojnie głowa. Idę. Zakryję Mojej patelnię. roboty. Ej, ja może zakryć patelnią i tak pomachać. Halo. A dobra.
Jak to pracuje. Będzie zajebiste. Najlepszy co jadłeś w życiu. No. A to może było z twoim połączone czy coś? Dobra, weź sobie teraz ty. Gdzie jest mój telefon? Ale to jest uczta, panowie. I co, dobre? Pyszne. Najlepsze co jadłem od 3 dni. Ale mówiłem, że to będzie dobre z tym tuńczykiem. No? Puste. No, jeszcze ja już nie sprawdzę. Puste widzowie, takie dobre. Mamy tutaj makaron, co chłopaki ugotowali. No, jak powiesz, że jest niedobry, to masz pierdol, nie? Przepyszne. Naprawdę przepyszne jest. I teraz czas na błeczkę z pesto i szyneczką. O, Szyneczka ucieka. Daj wezmę to bliżej. najlepszy posiłek od 4 dni. Siedział. Wspaniałe. A, teścik herbatki z Herbata. wody po makaronie. Herbata z mąką. Ale dziwne na maksa. Smakuje tak jak brzmi. No serio. Smakuje jak brzmi. Planowany zrzut koca na ryję, żeby nagrywał. Nie. Chłopaki śpią w śpiworach, a ja stwierdziłem, że nie chce mi się rozkładać i składać, więc mam na sobie 7 warstw kocy, które są naprawdę ciężkie. Myślę, że z 10 kg mogą ważyć. Nade mną śpi Wojtek, tylko trochę nie ufam tej konstrukcji. Materac jest taki troszkę przeżółknięty, pełny plam. Także mam nadzieję, że to się na mnie nie zawali. I mamy już następny dzień, siedzimy sobie w schronisku. Tak się prezentuje widoczek z okna o godzinie 7 rano. Co Kuba jesz na śniadanie? Wafle kukurydziane i gorąca czekolada. Ja dzisiaj na śniadanko mam wafle kukurydziane z resztką pesto. Niestety wszystko co dobre zeszło na kolację i trzeba sobie jakoś radzić. Ty fajny. Wyruszyliśmy w trasę ze schroniska, ale trzeba oszukać kolana i zamiast schodzić, wchodzimy do góry. Podeszliśmy tak, nie wiem, z kilkanaście metrów i chcieliśmy iść na punkt widokowy na bodajże 2400 gdzieś tam. Niestety jest pewna komplikacja, a jest nią brak szlaku, ponieważ tutaj płynie strumyczek i za strumyczkiem powinien być szlak, a go nie ma. No właściciel mówił, że pół godzinki będziemy na szczycie, viewpoint. Ale nie wiemy gdzie jest viewpoint. Więc idziemy tam gdzie jest najwyżej po prostu. Tam ta skała. Dotarliśmy na wysokość 2300. Ja generalnie nie miałem większych problemów, bo jako jedyny mam raczki. Także się w miarę przygotowałem. Natomiast kierujemy się gdzieś tam. Tylko jest taki problem, bo tu jest pół metra śniegu, a pod tym śniegiem jest strumyk. Także Wojtek idzie na ochotnika. Paperzy. Rewi? Tak. Dobrze, Mikołaj przetarł szlaki. No właśnie. Dotarliśmy w kompletnie inne miejsce niż początkowo zakładaliśmy. Jesteśmy na wysokości 2450 i razem z Kubą stwierdziliśmy, że to jest najwyższy czas, żeby przerwać i sobie tutaj siedzimy. Natomiast dwóch muszkieterów zostawiło plecaki i idą tam z kijkami. My wróciliśmy z 2500, byliśmy dokładnie o tam do góry. Było dosyć ciężko, jest dużo śniegu, ale daliśmy radę. Teraz będziemy schodzić na dół z powrotem do San Martin, tam na dół. Kupujcie ubezpieczenia! Wróciliśmy do punktu wyjścia, do schroniska Rifugio Antonio Omio na wysokości 2100 metrów. Ile razy się przewróciłeś, Wojtuś? Szczerze, raz. Ty, Mikołaj? Myślę, że z 4 razy bo upadłem, a z 3 razy bo chciałem upaść. A Kuba? 10 co najmniej. Kuba cały czas na ziemi leżał. Ja upadłem 4 razy na dupę. Raz walnąłem biodrem o kamień, ale żyjemy. A na kamerce widać tylko mniej.
Zig-7. Weźmy zrób jeszcze samemu. Jesteśmy już spakowani, zaczynamy schodzenie. Mamy z Kubo końcówkę wody na pół i nie mamy już jedzenia i musimy dojść do tamtej doliny, konkretniej do San Martino. Jest to 1200 metrów w dół i mamy 4 godziny na to, bo wtedy odjeżdża ostatni autobus do Morbegno. Oficjalnie mogę powiedzieć, że zdążyliśmy. Mamy do przejścia jeszcze 15 minut i godzinę czasu. Jak zwykle kłamie, bo 30 minut nam zostało. No, kto będzie szedł 30, ten będzie szedł 30. Ale Także lecimy do Morbegno. Brzuszek, brzuszek, pasi brzuszek. Nie, zostaw. Jak też widzicie, udało nam się wrócić do San Martino. Stamtąd za 5 minut odjeżdża nasz autobus. W międzyczasie zagadało do nas 2 dziadków. Pierwszy, jak usłyszał, że jesteśmy z Polski, zaczął mówić coś o komunistach, także no nie dogadaliśmy się. Natomiast z drugim rozmawialiśmy w języku niemieckim, także konwersacja wyglądała jak wyglądała. W supermarkecie znalazłem następną puszkę tej marki i wydaje mi się, że to jest ten zajebisty smak. To jest dokładnie ten smak. Przepyszne to jest. Miała być pizza na obiad, niestety Włosi mają siestę, więc mamy obiadek. 226 gramów cukru. Mikołaj sobie kupił batona. A Wojtek, najtańsze rogaliki, kefir, mleko Wojtek- i prosciutto. Wojtek wypił 80 gram białka z mleka. Chłopaki narobili mi smaka, także teraz wlecą jeszcze takie naleśniczki. Cześć, mamy zajebisty apartment. No generalnie zaczęło lać jak chuj. Więc no postanowiliśmy, że będziemy spać nad Como sobie. Od razu wychodzimy na Como. No zaraz będą chmury, stamtąd tak leje jak nie wiem, ale nasz pociąg był szybszy. Tutaj Como, tam Adaś idzie. Pięknie, fajnie. Nie będę kłamał, moi drodzy, morale jeszcze parę godzin temu były zerowe. Przemoczona na wylot kurtka, mokre na wylot buty, skarpetki. Zdecydowaliśmy się na lepszy apartament z tego względu, że była mega mocna burza. I co? Zobaczcie, siedzimy sobie na ławeczce, popijam lemon sodę. Swoją drogą polecam, bardzo dobre. Ja tylko dodam, że należało nam się to. Należy nam się to naprawdę. Po 4 dniach spania w dziczy można sobie pozwolić. Swoją drogą cena tego apartamentu niewiele przekraczała cenę kempingu. Muszę wam coś pokazać, bo mi nie uwierzycie. Patrzcie, ja mam na sobie kurtkę, dresy, Mikołaj ma na sobie kurtkę, Wojtuś ma polarek regaty, a Kuba wakacje all inclusive w Tunezji. Koszula hawajska, krótkie spodenki, japoneczki, okulary przeciwsłoneczne, a nawet nie ma słońca. Odnośnie tej burzy, co wam wspominałem, zobaczcie to! Tam jest mleko! Nic nie widać! Będziemy biec do apartamentu w klapkach! Jak widzicie, zaczęło mocniej padać, natomiast nie tak mocno jak się spodziewałem. Ale zdążyliśmy i nie zmokliśmy. Mikołaj gotuje pesto, pokrojone pomidorki, makaron, tutaj tuńczyk. Nasz specjalista dorzucił pomidorki do tuńczyka. Będzie dobre, będzie pyszne. Makaron się gotuje. Majster dorzucił makaron oraz pesto. Bardzo chętnie spróbuję tego, co Mikołaj robi, natomiast ja mam trochę inne plany na kolację. Mamy tutaj 2 ciabaty, do tego pesto pepperoni, szyneczka prosciutto, mozzarella i pomidorki. Tak się prezentuje gotowe danie, do tego lemon soda. Czas na test. Przepyszne. Końcowe dzieło Mikołaja. Testujemy danie Mikołaja. Tak, wiadomo, przepyszne. Wszyscy jedliśmy makaron z pesto. Ja, Mikołaj i Wojtek. Tymczasem co je Kuba. Jest godzina 21, na dworze jest 7 stopni, więc stwierdziliśmy z chłopakami, że fenomenalnym pomysłem będzie pójście na najbliższą plażę i władowanie się do jeziora. Także
Wbiegamy na pełnej. Pełna pizda. Widzowie, wchodzimy. Orzeźwiające. Dobra, Kuba, biegniemy na apartament. Ciao. Mamy już następny dzień, jak widzicie siedzę sobie nad jeziorem. Stwierdziłem, że zjem sobie śniadanko w takiej pięknej scenerii. Generalnie nic już nie nagrywałem, wczoraj wieczorem byliśmy bardzo zmęczeni, spaliśmy około 10 godzin. W międzyczasie zrobiliśmy odprawę i niestety przełamałem swoją dobrą passę i nie mam 4. raz z rzędu miejsca na samym początku. Następnym minusem jest to, że w nocy wywaliło nam prąd w mieszkaniu, więc niestety nie jestem w stanie wysuszyć majtek, w których wczoraj wbiegałem do jeziora. Godzina 10, wymeldowaliśmy się. Tutaj się kończy nasza wspólna przygoda z chłopakami, ponieważ oni zostają jeszcze na kilka dni. My z Kubą wracamy. Kierujemy się teraz na dworzec kolejowy, z którego będziemy jechać do Leczo i finalnie do Bergamo z 2 przesiadkami. Czekamy razem z Kubą na pociąg w Koliko, który niestety się opóźnia, natomiast zdecydowałem, że nie będę chodził w tych butach, w których chodziłem przez ostatnie 4 dni w górach. Są one mokre oraz śmierdzące i zamiast tego chodzę w klapeczkach, także dzisiaj będziemy zwiedzać Bergamo w klapkach. Wykombinowałem taką konstrukcję, także mam nadzieję, że tu się utrzyma, nie odpadną. Nasz pociąg był opóźniony 11 minut, a mieliśmy 12 minut na przesiadkę. Ale jak też widzicie, siedzimy w pociągu. Po lekkich zawirowaniach i delikatnym biegu udało nam się zdążyć. Bardzo się cieszę. Już się bałem, że nie zdążymy i będę musiał siedzieć na tym peronie, a muszę się wysrać, szczerze mówiąc. Dojechaliśmy do Bergamo i mamy jeszcze 8 godzin do lotu, także mnóstwo czasu. Dlatego teraz wybieramy się na tamto wzgórze i będziemy eksplorować miasto. Mieliśmy jechać kolejką, natomiast do głupich nie należymy, żeby płacić 3,40 euro za wjazd. Także tak teraz wygląda nasza trasa na szczyt. Popatrzcie na Kubę, jaki zadowolony. 3,40 w kieszeni. Jaka satysfakcja. Ostatni dzień wyjazdu, to można zaszaleć. Poszliśmy z Kubą do jakiejś lepszej restauracji. Zamówiliśmy 2 razy pizzę prosciutto z grzybami i dostaliśmy patyczki chlebowe. Zobaczcie, tak się prezentuje ta pizza. Jestem mocno głodny, także wleci konkretnie. Zjedliśmy już pizzę, nie była ona co prawda mega duża, bo miała maks 35 cm średnicy. Natomiast była mega sycąca, było dużo sera, dużo szyneczki, dużo wszystkiego. Zakończyliśmy już zwiedzanie Starówki, bardzo urokliwe miejsce, natomiast na teraz mamy 2 zadania. Po pierwsze musimy udać się do Lidla, ponieważ planujemy owinąć nasz plecak, tak jak to zrobiliśmy w drodze do Włoch. Następnie po zakupach udamy się na lotnisko, gdzie będziemy owijać nasz plecak folią. Dotarliśmy na lotnisko, udało się zaoszczędzić 3,5 euro. Wystarczyło przejść 6 km na własnych nogach. Zrobiliśmy dzisiaj tyle kroków. Jak też widzicie, obuwie bojowe. Musimy teraz przepakować. Musimy ten plecak wrzucić do tego plecaka.